Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam lekcję dla osób, które są na poziomie A1, A2, ale jeśli jesteście nawet na poziomie B1, to sprawdźcie, czy na pewno to wszystko wiecie, bo czasami są problemy, ale z czym? Dzisiaj nauczycie się, jak mówić o datach. To znaczy, jak mówić na przykład 2025, 1998, in 1984, from 2001 until 2010 i tak dalej, i tak dalej. W tej lekcji będę mówić o tym, jak się mówi o latach. Na przykład, że teraz jest rok 2025, ale jeśli chcecie nauczyć się, jak mówić o miesiącach i jak powiedzieć całą datę, na przykład taką datę, to mam dla Was coś super. Mam zupełnie bezpłatny kurs wideo z ćwiczeniami o miesiącach w języku polskim. Z tego kursu nauczycie się, jakie są nazwy miesięcy w języku polskim. Jest tam dużo ćwiczeń, więc będziecie mogli praktykować, żeby dobrze to zapamiętać. Nauczycie się, jak powiedzieć, że coś było, jest albo będzie w konkretnym miesiącu, na przykład w maju albo w kwietniu. Jakie są formy i nauczycie się struktury dzień plus miesiąc. Na przykład mam urodziny 2 stycznia albo 31 sierpnia. To wszystko to są lekcje wideo i ćwiczenia. Absolutnie bezpłatnie na mojej stronie polishwithdorota.pl. Link jest w opisie filmu. Ten kurs jest dostępny w sekcji Member Area. A teraz zaczynamy lekcję o tym, jak się mówi po polsku, który jest rok. Najpierw pokażę Wam, jakie są formy liczebników. Liczebnik to znaczy numeral, numer, tak? To jest liczebnik. Jakie są formy liczebników, kiedy mówimy rok? Potem pokażę Wam, jaka jest forma, kiedy mówimy in 1991, in 2005, and so on, i tak dalej, i tak dalej. A potem pokażę Wam jeszcze, jaka jest struktura, kiedy mówimy from 2001 until 2010 i też jaka jest struktura miesiąc plus rok, dzień, miesiąc, rok. Zaczynamy. Teraz jest rok 2025. To dosłownie znaczy 2025. Te dwa ostatnie numery to są liczebniki porządkowe, ordinal numbers, tak jak first, second, third i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy chcecie powiedzieć 2001, to tak naprawdę po polsku będzie 2001, albo 2010 to będzie 2010. I te dwa ostatnie numery będą się zmieniać, będą miały różne końcówki.
2025, w 2025, w maju 2025 roku. Uwaga, możecie używać słowa roku, ale nie musicie. Kiedy jest to sytuacja formalna, mówimy w 2025 roku, ale w sytuacji nieformalnej możemy mówić tylko w 2025. Teraz jest rok 2025, a 30 lat temu był rok 1995. I to, co jest na początku, 1900 albo 2000, nigdy się nie zmienia. Zawsze będziemy mieć 1900 albo 2000. Więc mówicie 1900, pierwszy rok, 1900, drugi rok. I co dalej? Zobaczcie wszystkie te formy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I potem 21, 22, 23 i tak dalej. Czyli mówimy 20 i jeden z tych numerów od 1 do 9. Teraz numery od 20 do 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, no to teraz, który to jest rok? 1951. A to? 1989. 2005. 2019. Ok, ale ten rok, uwaga, to był rok 2000. 2000 rok. Ale formy 2000 używamy, kiedy mówimy tylko o tym roku. 2000. Polacy mówią często 2001, 2008 i tak dalej, ale oficjalnie to nie jest poprawna forma. Poprawna forma to 2000, ale 2001, 2008 i tak dalej. Ta poprawna forma jest nawet łatwiejsza. Dobrze, teraz wiecie, jak powiedzieć jest rok 2025. Napiszcie, który jest teraz rok, kiedy to oglądacie. Może już jest 2030? No, jestem ciekawa. Ok, ale wracamy. Wiecie, jak powiedzieć, jest rok 2025, to był rok
1988 to będzie rok 2050. W takich strukturach używamy form, które zwykle kończą się na Y, ale są dwa numery, które kończą się na I. Jakie? Drugi i trzeci. Rok 2002 i rok 2003. Na przykład. A jak powiedzieć in 2025? W 2025. Te dwa ostatnie numery będą miały końcówkę im, 25, w 2008, w 1996, ale tam, gdzie mamy normalnie i, to będzie końcówka im. Po prostu dodajemy m wszędzie. I tyle. Na przykład w 2002, w 2023. Gramatycznie to jest miejscownik, taka forma gramatyczna, która nazywa się miejscownik. To jest jeden z tych polskich przypadków, czyli cases. I tutaj mamy formę na przykład w 2002 roku. To jest miejscownik. A jeśli nie wiesz, co to jest miejscownik, a chcesz lepiej mówić po polsku, chcesz poznać polskie struktury, więcej polskich słów, to zapraszam Cię serdecznie do mojej szkoły języka polskiego online. Moja szkoła istnieje już od 2013 roku, a od roku 2022 uczymy tylko online. Pracuję ze świetnymi nauczycielkami i dostaję naprawdę fantastyczny feedback od naszych studentów. Często widzę maile, że uczniowie są zadowoleni, że robią postępy, piszą, że mogli dogadać się po polsku i to naprawdę znaczy, że nasza praca ma sens. Jeśli chcesz poznać moje naprawdę świetne nauczycielki i też poznać ludzi z całego świata, którzy uczą się polskiego, to skontaktuj się ze mną przez link w opisie. Już poznałam bardzo dużo ludzi, którzy oglądają mój kanał i potem spotkaliśmy się na bezpłatnej konsultacji online, a teraz oni uczą się polskiego w mojej szkole. I są to ludzie, którzy mieszkają w Polsce, ale też mieszkają w Stanach, nawet w Australii, w Indiach, w Libanie, w Kenii, naprawdę na całym świecie. Także jeśli chcecie uczyć się polskiego, a mieszkacie bardzo daleko, jest to możliwe. Możecie uczyć się online. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie. No dobrze, mówiłam, że moja szkoła działa od 2013 roku. Ego, 13 roku. Kiedy macie strukturę od albo do, albo od do, to będziemy mieć końcówkę ego. Od 2013 do 2022 roku. Tak, tutaj mamy dwa razy ego. 22. Jeśli mówicie po rosyjsku albo po ukraińsku, pamiętajcie o tym, bo wiem, że u Was jest trochę inaczej, że jest tylko jedno ego na samym końcu, a u nas jest ego, ego. I uwaga, w formach drugiego i trzeciego zostawiamy i.
czyli mówimy pierwszy, pierwszego. Nie ma y, dodajemy ego, ale drugi, drugiego, trzeci, trzeciego. No dobrze, kilka ćwiczeń. Od 1985 do 1988. Możecie mówić tylko od 85 do 89. To też jest ok w języku kolokwialnym, potocznym. Następne od 2001 do 2008. Ale tutaj, kiedy macie te lata od 2001 do 2010, to mówimy 2000. Nie tylko od 1 do 8 roku. Nie. Mówimy od 2001 do 2008. I jeszcze jeden przykład. Od 22 do 25 roku. Możemy powiedzieć 2000 na początku, od 2022 do 2025, ale nie musimy. W języku oficjalnym tak, ale w języku kolokwialnym, potocznym nie musimy. I teraz ważna informacja, bardzo przydatna, bardzo praktyczna. Jak mówić miesiąc plus rok? Na przykład in May 2012 albo in October 1998. Używamy struktury wy plus miesiąc, której nauczycie się z mojego kursu wideo, czyli w maju 2012 roku. Tutaj też będzie końcówka ego. Albo w październiku 1989 roku. I jeszcze 3 przykłady. W styczniu 2019 roku. We wrześniu 1975 roku. W grudniu 2004 roku. Tej samej struktury używamy, kiedy mamy dzień, miesiąc, rok. Struktury dzień plus miesiąc też nauczycie się z mojego kursu wideo na stronie polishwithdorota.pl i tutaj na końcu też będzie ego. Na przykład 1 stycznia 2002 roku mamy ego na początku, potem nazwy miesiąca w dopełniaczu, prawie zawsze to będzie a i znowu ego. 1 stycznia 2002 roku. 25 lipca 1998 roku. 31 grudnia 2022 roku. To wszystko. Już wszystko wiecie i możecie napisać w komentarzu wasze daty. To może być na przykład wasza data urodzenia, jeśli chcecie, może być fałszywa, albo jakieś inne daty, zdania z konkretnymi datami. Pamiętajcie, żeby zapisać w zeszycie te wszystkie informacje, żeby robić notatki, kiedy oglądacie moje filmiki. To jest bardzo ważne, bo wtedy uczycie się szybciej i lepiej zapamiętujecie. Możecie też wrócić do swoich notatek. Oczywiście możecie obejrzeć filmik jeszcze raz. Zapraszam. Ale wasze notatki i fakt, że wy piszecie to, naprawdę pomaga waszemu mózgowi, mózg jest tam w środku,
pomaga waszemu mózgowi lepiej wszystko zapamiętać. Podsumowanie. Kiedy mówimy, który jest rok, mówimy 1900 albo 2000 plus liczebnik porządkowy, czyli ordinal number, tak jak first, second, third i tak dalej, czyli te wszystkie formy, które tutaj widzicie. Możecie zrobić pauzę i to wszystko zapisać. A kiedy mówicie w, czyli in 2001, in 2025, mamy końcówkę m. Dodajemy m, czyli w 2001, w 2022, w 2002, w 2003. Kiedy mamy strukturę od albo do, albo od do, mamy końcówkę ego. Od 2010 do 2021 roku i też mamy końcówkę ego w strukturach miesiąc plus rok, na przykład w maju 2024 roku i w strukturze dzień, miesiąc plus rok, na przykład 28 marca 1979 roku. Wiem, może myślicie, ojej, to jest takie skomplikowane. Spokojnie. To nie jest naprawdę super trudne. Praktyka czyni mistrza. To znaczy, że musicie ćwiczyć i za jakiś czas to będzie naprawdę bardzo łatwe. Język to jest trochę jak granie na instrumencie. Na początku nie możecie być wirtuozami. Musimy regularnie ćwiczyć. Dlatego, jeśli chcecie mieć regularne lekcje polskiego, to pamiętajcie, że taka możliwość jest w mojej szkole online. Serdecznie Was zapraszam na nasze kursy. Czekam na przykłady w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!